Dobra, kamerka działa. No dobra, jedziemy. Siemanko! Z tej strony Driftingowy Nerd. Prawie zapomniałem, jak to jest odpalać kamerę. Odpalać ją dla siebie, bo codziennie kilkanaście, a może czasami nawet kilkadziesiąt razy tę kamerę odpalam, ale dla siebie, dla driftingowego nerda nie robiłem tego już jakiś czas. Potrzebowałem przerwy. A powiem wam szczerze, że tak naprawdę to był taki czas, że myślałem, że nie warto chyba już tego robić, bo tak mi się wydawało, że chyba mało kogo to interesuje i że zawodnicy mają swoje różne media, w których opowiadają swoje historie. No i chyba ja, który te historie o nich opowiadam na swój sposób, może nie jest do końca potrzebne. No i tak w pewnym momencie stwierdziłem, że na pewno robię sobie od tego przerwę. Wiecie, zrobienie odcinka na YouTube wymaga naprawdę bardzo dużo zaangażowania. Trzeba pojechać do bohatera, poświęcić na to czas, potem wrócić, wszystko zmontować i wypuścić. A więc naprawdę dobrych kilka dni pracy, którą trzeba naprawdę zrobić bardzo skrupulatnie. Ponieważ jeżeli podejdzie się do tematu po łebkach, wtedy nie będzie miało to sensu. Moglibyście powiedzieć, że można zrobić wywiad online. I tak, zgadzam się z wami. Ja nawet próbowałem robić takie rozmowy, co na moim kanale kilkukrotnie widzieliście, ale to nie było to. Dla mnie nie było tej magii, nie było przeżycia tej przygody, a żeby opowiedzieć wam historię fajnie, no to właśnie potrzebowałem spędzić trochę czasu z danym kierowcą, czy z danym bohaterem mojego materiału i potem całą tę przygodę wam przekazać. To jest moja filozofia robienia materiału i uważam, że tylko w ten sposób ma to sens. Robiąc tych materiałów naprawdę bardzo dużo, ponieważ do tego momentu na moim kanale jest ponad 300 filmów, przyszedł pewien moment, w którym już trochę nie miałem na to siły i stwierdziłem, że na pewno potrzebuję przerwy. Zrobiłem tak naprawdę od tamtej pory jeden duży materiał i był to materiał z mojego gruzowania, pierwszego w historii na Broczynie, i za jego pozytywny odbiór bardzo wam dziękuję, bo naprawdę też dało mi to mega kopa. I po tym materiale przypomniałem sobie troszeczkę, że cały czas robienie wideo sprawia mi frajdę, opowiadanie historii cały czas daje mi bardzo dużo pozytywnych przeżyć. No i stwierdziłem, że może raz na jakiś czas wrzucę taki troszeczkę obszerniejszy materiał zrobiony tak, jak uważam. No i żyłem sobie z taką świadomością, że pewnie już w ten sposób będzie wyglądał mój kanał i że już w żadne jakieś takie rozbudowane projekty nie będę wchodził, aż przyszedł finał Drift Masters na PGE Narodowym w sezonie 2024, czyli będąc teraz w 2025 roku, w lutym, ostatni finał Drift Masters. Ja na tej rundzie, moją rolą, tak jak i w całym sezonie Drift Masters w sezonie 2024 było praca w sklepie World House Drift Teamu i posiadanie z wami takiego bliskiego kontaktu. I przez cały ten sezon, na wszystkich rundach w całej Europie spotykałem wielu kibiców z Polski. Natomiast to na Stadionie Narodowym coś do mnie dotarło. Podeszło do mnie 100, a może ponad 100 osób, które mówiły: siemano nerdzik, co tam u ciebie, czemu nic nie nagrywasz? Zrobiliście ze mną mnóstwo zdjęć, naprawdę zrobiliśmy niesamowicie dużo ciekawych rozmów, krótszych, dłuższych, i po 2 dniach ciężkiej pracy na Narodowym doszedłem do wniosku, że chyba jednak się myliłem, że to chyba nie jest tak, że nikt nie potrzebuje mojego kanału i nikt do tego nie przywiązuje uwagi i że ja chcę tę historię wam opowiadać. Poszła pewna iskra, ale dałem sobie jeszcze czas na wstrzymanie, aby upewnić się, czy to nie jest przypadkiem słomiany zapał. Tak poczekałem do początku roku 2025. Ten głód opowiedzenia fajnej historii we mnie narastał i przypomniało mi się, a w zasadzie wróciło do mnie, moje marzenie związane z moim dziennikarskim hobby. Od dawna, naprawdę od dawna chciałem zrobić taki trip dookoła Europy, w którym opowiem różne driftingowe historie. Zawsze też chciałem robić sporo materiałów poświęconych sobie. Egoistyczne? Może tak, ale jak popatrzymy na kanały na YouTubie poświęcone driftingowi, tak naprawdę tam są tylko takie kanały, które opowiadają historię danej ekipy, danego zawodnika. Ja też chciałem to opowiadać, chciałem pokazywać trochę tego backstage'u z moich wyjazdów, trochę onboardów, trochę tego, jak to wygląda, kiedy ja jeżdżę. Postanowiłem właśnie, że w tej serii to po prostu połączę. A więc
Przed nami 12 odcinków. W każdy czwartek o godzinie 19 zapraszam Was przed ekrany komputerów, telewizorów, smartfonów, ponieważ wtedy będę publikował nowy odcinek. Te odcinki są już przygotowane. Będę je publikował dla Was w następującej formie. Naprzemiennie będą to odcinki polsko- i anglojęzyczne. W polskojęzycznych skupimy się na przygodach związanych z moimi wyjazdami na gruzy. Ale oczywiście nie będę występował tam tylko ja. Zobaczycie tam kierowców, swoich bohaterów, może czasami z dzieciństwa, może czasami z Waszego początku przygody driftingowej, ponieważ znani i lubiani kierowcy oczywiście będą tam się pojawiali. Czasami w roli moich trenerów, nauczycieli driftu, czasami oczywiście będą, tak jak dotychczas to miało miejsce, opowiadali swoje ciekawe historie. A więc w tych materiałach polskich takim leitmotivem będzie to, że jest gruzowanie i że ja jeżdżę moim kompaktem na torze, ale ciekawych driftingowych historii dookoła tego nie zabraknie. Ponieważ dla mnie, ja wielokrotnie mówiłem to na pewno w prywatnych rozmowach, teraz pewnie pierwszy raz powiem to publicznie. Dla mnie drifting to nie są samochody, to nie jest jazda, tylko drifting to historia o ludziach. I tych ciekawych ludzkich historii na pewno tu nie zabraknie. To są materiały polskojęzyczne. W materiałach anglojęzycznych pojedziemy w Europę i opowiemy historię najciekawszych, moim zdaniem, i najbardziej gorących kierowców z minionych sezonów. Naprawdę te historie są mega ciekawe. Powiem Wam szczerze, miałem mega frajdę i wielką taką radość, poznając najpierw te historie, będąc w tych krajach, a potem montując te materiały, ponieważ jest to coś, czego na YouTubie nie było i jest to coś, co na pewno Was bardzo zaciekawi i zainspiruje Was w Waszej driftingowej drodze. To, czego się dowiecie, to jakie historie poznacie, są naprawdę niesamowite i naprawdę czasami będzie można się zdziwić, bo z boku coś mogło wyglądać inaczej, mogło się wydawać, że naprawdę od razu wszystko było wielkie, ogromne i nasycone wszystkim, a my odkryjemy prawdę, w której wychodzi, że naprawdę każdy, ale to każdy w swoją driftingową przygodę musiał włożyć bardzo dużo ciężkiej pracy. Trochę jestem rozemocjonowany, kiedy to mówię, ale naprawdę bardzo są te emocje dla mnie duże, ale też bardzo pozytywne. A więc to, co musimy wiedzieć i takie małe podsumowanie. Zapraszam Was w każdy czwartek o godzinie 19 przed ekrany Waszych telewizorów, komputerów, smartfonów, gdziekolwiek oglądacie materiały. W jeden czwartek będzie materiał polskojęzyczny, w kolejny czwartek będzie to materiał anglojęzyczny. Polskojęzyczny, anglojęzyczny, polskojęzyczny, anglojęzyczny i tak przez najbliższych 12 tygodni. No i dobra, czas pakować się. Przede mną naprawdę spora podróż, ale jedziemy po bardzo fajną przygodę i bardzo ciekawe historie. Zabieram ze sobą na pokład dobre brandy, Drift Masters, a więc nie tylko najlepsze zawody na świecie, ale także bardzo fajne driftingowe ubrania Strong Flex EU, a więc poliuretany, które możecie zastosować w swoim samochodzie, driftowozie albo takim samochodzie, którym jeździcie na co dzień. No i Swagger.com, z ich części możecie tak naprawdę zbudować cały driftowóz i cieszyć się nim bardzo długo. Wszystkie brandy są stworzone przez drifterów i przez miłośników tego sportu. Dla drifterów i dla wszystkich, którzy ten sport kochają albo kochać dopiero będą. A więc w tym momencie nie pozostaje mi nic innego, jak serdecznie zaprosić Was na tę serię i życzyć przyjemnego oglądania. Jestem przekonany, że będzie to na pewno dla Was świetne doświadczenie. I takie doświadczenie właśnie chciałem Wam zafundować, przygotowując nowe odcinki. Do zobaczenia w każdy czwartek o godzinie 19. Wirtualna piona, oj jak dawno tego nie mówiłem, Mateusz, to dla Ciebie. Trzymajcie się, cześć, a jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to zróbcie to. No i dajcie znać w komentarzach, jaką historię chcielibyście poznać, bo to, że ta nowa seria jest już przygotowana, nie oznacza, że nie mogę zrobić kolejnych odcinków. Rozwijajmy ten drifting razem i poznawajmy go i przeżywajmy go wspólnie, bo to naprawdę świetna historia, świetna społeczność i właśnie po zrobieniu tej nowej serii ja jeszcze głębiej, jeszcze bardziej wierzę w to, że naprawdę jesteśmy najwspanialszą grupą, jaka istnieje.
najlepszego. Trzymajcie się, siemanko.